Cześć wszystkim. Dziś wybieramy się do miasteczka Coloma w stanie Kalifornia. Przed nami około 1,5 godziny drogi. Dlaczego Coloma? O tym dowiecie się w dalszej części tego odcinka. Zapraszam do oglądania. To, co przed chwilą widzieliście, to był Highway 50. Jechaliśmy w kierunku zachodnim, w stronę Sacramento i dojechaliśmy do miejscowości Placerville i skręciliśmy na Highway 49. I teraz czemu jedziemy do miejscowości Colona? Przyjmuje się, że Colona jest to miejsce, w którym wybuchła gorączka złota. Stało się to w 1848 roku, kiedy znaleziono tam pierwszy samorodek złota. Próbowano to ukryć przez około rok, natomiast apogeum właśnie tej gorączki wybuchło w roku 1849 i patrzyłem w źródłach historycznych. W tym czasie około 100 000 osób sprowadziło się właśnie tutaj w te okolice Kalifornii, żeby szukać złota. Tak jak mówiłem, 1849 rok, apogeum.
Stąd też te osoby, które tutaj przyjeżdżały, nazywa się 49ers. A my jesteśmy obecnie na Highway 49. Dlaczego 49? Też na cześć i pamięci 49ers. Zobacz. No i dojechaliśmy do miejscowości Coloma. Idziemy zobaczyć, co tu się ciekawego dzieje. Mieliśmy Kowala. Tu mamy Post Office, czyli poczta. W ogóle jak się idzie przez tą miejscowość, to co chwilę są jakieś tabliczki z informacją, co tu się znajdowało. I tutaj taki przykład. Miejsce, w którym był sklep doktora Taylora, w którym on miał swój szpital, tak? Później przekształcony jako drugstore, pharmacy.
to gdzieś tu, niewiele po tym zostało. Całym odkryciem tego złota jest też ciekawa historia. Stało się to w 1848 roku, jak wcześniej wspominałem. I ten samorodek odkrył niejaki Marshall, a stało się to właśnie tutaj, w miejscowości Coloma, w tartaku niejakiego Sutera. Suter był Szwajcarem, który przybył do Ameryki i założył miasto Sacramento, które obecnie jest stolicą Kalifornii. A tutaj można nauczyć się i poznać metody płukania złota z tamtych lat. Może tu wrócimy. Coloma Bridge z 1915 roku. Przejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Yeah, yeah. Are we saying my name or not? Fajnie. Gościu sobie na kajaczku płynie. Tutaj camping. Wszędzie kempingi. Bardzo popularne wśród Amerykanów. No proszę, wąski most. Takie bryczki, które sobie przejeżdżają. Jakieś eventy się tu odbywają. Zamknięte. No idziemy dalej, szukamy tartaku, o którym wcześniej wspominałem. Było chociaż pozostałości po nim. I uwaga na grzechotniki. I na kleszcze. Ja się schowałem trochę w cieniu. Jest godzina 13:30, jest gorąco jak cholera po prostu. Garść ważnych informacji. Aby tu wjechać, trzeba zapłacić $10. Jest to park historyczny. Pokażę Wam teraz z drugiej strony. Jest tu parking po środku, powiedzmy, tej miejscowości. Jest budka, do której przychodzicie, uiszczacie opłatę i potwierdzenie tej opłaty należy umieścić za szybą samochodu. Tyle, $10 uprawnia Was do wstępu na cały dzień. Ok, jak mówiłem, my jedziemy teraz do tartaku Sutera, a w zasadzie rekonstrukcji, bo ten oryginalny już nie istnieje. No i zobaczymy, w którym miejscu dokładnie zaczęła się sławna gorączka złota. Jeszcze jedno, na co zwróciłem uwagę tutaj, to roślinność. Większość z tych pięknych drzew, które tu rosną, to są znane z Polski akacje. Idziemy zobaczyć, gdzie ten tartak.
Okej. Replika tartaku to jest chyba tutaj, ale my najpierw zjedziemy sobie na rzekę. No jednak, Suttermill. To tutaj. Czyli jesteśmy w tym pięknym, historycznym miejscu. Sobie wyobraźcie, teraz jest to turystyczne miejsce. Natomiast 180 lat temu była to osada ukryta po zachodniej stronie gór Sierra Nevada. Cisza, spokój, z dala od ludzi. Pięknie. No dobra, czyli tak jak mówiłem, oryginalnego tartaku już nie ma. Jest replika, będziemy obczaić replikę. I oto i ona. Super. I tak od drugiej strony. Tak to mniej więcej działało. Woda napędzała to koło pod spodem, to dalej napędzało tartak. Wspaniałe miejsce. Jest rzeka, są drzewa dookoła. Nie mógł wybrać lepszego. No i dodatkowo znalazł złoto. Super. Co jeszcze ciekawe, co doczytałem sobie o tych dwóch panach, o Marshallu i o Sutterze. Obydwaj, pomimo że znaleźli tutaj złoto, umarli w biedzie. A największą kasę na gorączce złota nie zrobili ci, którzy tego złota szukali, a ci, którzy sprzedawali sprzęt, który jest potrzebny do poszukiwania złota. W ogóle wraz z przybyciem tych wszystkich tak zwanych 49ers oczywiście pojawiło się tu wiele różnych problemów. Doszło do tak zwanego zepsucia moralnego. Wzrosła przestępczość. A chyba nieciekawe czasy. A może ciekawe? Zależy jak na to spojrzeć. Ok, teraz się trochę wrócimy. Będziemy zobaczyć, czy damy radę wbić się na lekcję łukania złota. Spróbujemy. Ok, dotarliśmy. Lekcję płukania złota. $10 za osobę. Zobaczymy, czy uda nam się. O, uda nam się, super. Idziemy. Ok, organizujemy się. Zbierają opłaty na razie. Teraz będziemy płukać złoto. Dobra, zobaczę, jak to się będzie działo. Ale mamy jeszcze porównanie cen złota z 48 i z 24. How many people know when gold was discovered? Yes. Close. Yes, does anybody know? Yes, exactly. So, gold was discovered in January of 1848. How is this
down at the bottom, which can be annoying because then you have to tell the difference. So the way I like to tell the difference is that pyrite is silver, will always have jagged edges, whereas gold will always be yellow and it will always be smooth. So that's pyrite, that is gold. You see the difference? That's the picture. Very easy to tell when it's in a vial. There you go, you can see right there. You see the gold, the yellow. You see the fool's gold is kind of like gray, silver, and then the red or magenta, that'll be garnet. You can see it right there. Is this See a big real? difference? Yeah, it's real. It's all real. So to start off panning, you want to hold your pan with the ripples on one edge, and you want your thumbs on either side so it forms like a rainbow when it's facing you. And then you want to dig all the way down to the bottom because gold is heavy. All the way to the bottom. And then you want to shake it. Does anybody know why we're shaking it? Yes. Because you're gonna give out all the other props that are like the lighter stuff that's not going, and then you can have the stuff from the pot. Okay. What were you gonna say? Okay. So as he said, the reason why we're doing this is because gold is 19 times heavier than water and 4 to 5 times heavier than sand. So when you're doing this, you're making sure all the gold is falling down to the bottom. So when you squish the sand out, you're only left with the gold and a tiny bit heavier. So you want to do this for 15 to 30 seconds. I already did it for that long. And then so after that, I'm going to tip the pan, and then I'm just going to push the sand out 3 times. Do not be afraid to push a lot of sand out at a time. So you're just going to want to wish and swish. Can anyone tell me why we only do it 3 times? That way, when you do, if you do it the 4th time, it only go, it will only get to slide. Yes. There are 3 ripples here. The idea is that the gold will go to the first riffle, the second riffle, then the third riffle. And so you may lose gold if you do it more. Oh, okay. So you wanna look at like a Likely, rainbow. but that could happen, so only do it 3 times. So just push underwater. Make sure you do this all underwater and with lots of water in your pan. We just keep on repeating this over and over and over again. Where do you pull the dirt from? We have a panning bench. So once you get barely any sand left, if you think you have too much sand, you probably need less, although sometimes you don't. Just always go for less. You want to get all the sand to one side and kind of shake it down to that one side. And then you want to slowly swirl away to get the lighter stuff out of the way. And while you're doing this, you want to look at your top edge because that's where the gold's going to be hanging out because it's heavy. Now I see gold in here. It was at the top edge. Słuchajcie, udało mi się znaleźć złoto. To są te 2 paproszki tutaj. A dzieciaki dalej płuczą. Jak idzie Adela? Aleksy, znalazłeś coś? No i słuchajcie, kolejne 10 minut płukania i kolejne 2 okruszki. Wstaje mój palec. Pstyneczki takie. Teraz wyobraźcie sobie, że oni to płukali w zimę w temperaturze 0, 1 stopni Celsjusza. Masakra. Dobra. Po 40 minutach płukania znalazłem, nie wiem, 4 czy 5 paproszków. To nie dla mnie robota. Ręce mam odmoknięte. Dzisiaj jeszcze jest w miarę spoko, bo jest gorąco, ale jak oni to płukali w zimę, to ja dziękuję.
Tak wygląda moja ręka po 40 minutach płukania złota. No dobra, lecimy dalej, zobaczyć co tu jeszcze jest ciekawego. Dzieciaki zadowolone, popłukały sobie złoto, coś tam znalazły, dostały fiolki z tym złotem. No cóż, lecimy dalej. No i znaleźliśmy jeszcze Muzeum Odkrycia Złota, Gold Discovery Museum. No, zobaczmy co tu się dzieje. Prośba o ciszę. Zobaczmy. And so the website, the best website to go to is. All right, thank you very much. I'll check that out. Okay, is there a fee to go through this? Yes, sir. I'm back. All right. You don't leave until full time. Is there you sell for full time? $3. Okay. Past the pile of huge rocks, covered with ingredients, all shapes. March 17th. Brothers Owens, Lawson, Long, and myself discharged. August 24th. Brother Little came 500 labs. My father received a letter from the team which gave us much joy. September 19th. We took a job for Sutter, digging a raceway at 12.5 cents per square mile. This week, January 24th, Mr. Marshall found 2 pieces of, as we all suppose, gold, and has gone to the fort for the purposes of finding out. I also want to see my mother, and I do not care whether it's gold or he left for Salt Lake, and I have never regretted being utilized. I never wish myself back. Kolejnym atutem tego miejsca jest to, że oprócz tej całej historii, którą możecie tu poznać, jest też miejsce, żeby zrobić sobie grilla, odpocząć, popalać się. Jest rzeka, można popływać, wziąć ze sobą kajak. Jeśli ktoś lubi odpoczynek na świeżym powietrzu, to serdecznie polecam. Dzisiejszy odcinek kończę w historycznym miejscu, w którym odnaleziono złoto w 1848 roku.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dzięki i do następnego rana. Pozdrawiam.